Wczoraj niestety zeszłam już z tych wyższych gór, na razie oczywiście. Było długie 10-kilometrowe zejście asfaltem. Wymęczyłam się, ale udało mi się znaleźć przyzwoity biwaczek w takim małym lasku na obrzeżach wsi, więc miałam tam spokój. Tyle, że noc była już gorąca, bo to już nie było bardzo wysoko, jakieś 300 metrów chyba nad poziomem morza, może 200 nawet, chyba 200. No i potem przekroczyłam rzekę Kupę, tam był zamknięty sklep, bo Słoweńcy chyba nie przekraczają granicy, no i na szczęście w drugiej wsi był drugi sklep i tam wszystko było, co chciałam. Różne smaczne rzeczy sobie kupiłam, tuńczyk na wieczór, no i kontynuuję dietę owocową, bo no poce się strasznie, jest bardzo wciąż gorąco. Leje się ze mnie, no tracę te elektrolizy, tabletki nie pomagają, można zjeść te wszystkie magnezy, a i tak takie małe skurcze mięśni są, natomiast jak zaczęłam z tymi owocami, to 2 jabłka dziennie, 2 powiedzmy nektarynki czy kilka moreli i w ogóle wszystkie te objawy mijają, więc będę chyba jednak nosić ciężkie owoce. W sumie ich sok w środku waży tyle samo co woda, którą i tak noszę, więc no, nie jest to takie straszne, zwłaszcza jak sklep jest codziennie. Później oczywiście już nie zawsze będzie sklep codziennie, ale póki co wcinam i noszę. Także polecam jedzenie owoców na szlaku. Siedzę sobie teraz pod taką chatką łowiecką, jakich tutaj jest wiele. No wiadomo, że jest zamknięta, ale ma fajny daszek. Miłe miejsce, żeby odpocząć. Dzisiaj trochę łagodniejszy teren, takie górki trochę mniej strome. No i tak będzie aż do wieczora, ale za to właśnie słońce i gorąco. Bardzo parno i wilgotno, zapowiadają jakiś przelotny deszcz po południu, a wieczorem całkiem solidniejszy deszcz, więc muszę znaleźć jakieś przyzwoite miejsce biwakowe, żeby ten deszcz przetrwać. Burza na razie poszła bokiem na szczęście, a ja jestem na odcinku, który tak podejrzanie wygląda na mapie, bo jest zupełnie prosty. A to jest odcinek wzdłuż linii przesyłowej gazu, rurociągu gazowego. Jest zupełnie prosty, ale mega pofalowany. No jak to linia prosta prowadząca przez góry. No jest po prostu strasznie górzyście. Góra dół, góra dół, góra dół. Roller coaster totalny. Dzisiejszy biwak może nie jest zbyt urokliwy. Słychać autostradę. Tam jest jakaś inna jeszcze droga. No ale wystarczy, może być. Bo nie jest łatwo znaleźć biwak wzdłuż tego rurociągu, bo no oczywiście tam jest wykoszone, ale wiadomo, że tam będzie kondensacja jeszcze, zresztą ktoś by mnie zobaczył, wcale nie mam na to ochoty. No więc po obu stronach jest gąszcz leśny, no ale udało mi się znaleźć taką boczną dróżkę i tą boczną dróżką na taką starą porębę. Tu jest dosyć przyjemnie, nie powinno być kondensacji, jak będzie deszcz, to odbije się najpierw od liści, więc powinno być ok. 35 km dziś, no wystarczy, nie chce mi się już dalej iść. Spadam do śpiwora, tylko najpierw wysuszę te wszystkie rzeczy, które mam tak mokre od potu, zanim je wstawię do namiotu. Wspinam się właśnie na górę zamkową, na zamek w Bosiljewie. Myślałby kto, że zamek to będzie ładna ścieżka, a tymczasem jakieś prastare, zaniedbane schody, powalone drzewa. Zamek powoli popada w ruinę, wcale nie jest udostępniony do zwiedzania, ale da się tutaj wejść. No i widać mnóstwo miejscówek z perspektywami noclegowymi. Dużo różnych zadaszeń. Wieżyczka też jest otwarta. No i tutaj takie miłe miejsce do biwakowania.
900 kilometrów. Gorący dzień. Dużo chodzenia drogami, co nie jest wcale takie złe. Teraz już przyjemnie w lesie. Ja myślę już o tym, co będzie za 4 km, bo ma być jakaś fajna studnia. Jeżeli studnia, to woda. Jeżeli woda, to może uda mi się trochę wykąpać, bo jestem już tak klejąca jak jakiś mokry szczur. Straszne. Ale cieszę się na razie 900. Ostatni raz 3-cyfrowa liczba, a następna będzie miała już 4 cyferki. Do zobaczenia dalej na szlaku. Studnia jest, ale jest problem, bo nie bardzo jest jak dostać się do wody. Już na dnie widać, że jest utopione wiadro i jakiś inny pojemnik. Tak to wygląda. Znalazłam wiadro, ale takie bez rączki, bo jest tutaj chatka. Pisze, że monitorowana, ale i tak mam zamiar tam na werandzie spać. No i nazbierałam garnek, mam odciąg z namiotu i spróbuję zanurkować w tej studni. No pytanie, czy nie stracę garnka i odciągu, no ale spróbuję. Tak wygląda miejscówka. Udało mi się tą wodę uzyskać za pomocą odciągu od namiotu i folii plastikowej, bo bałam się garnek do tej studni wkładać. No i włożyłam kamienie do tego worka plastikowego, żeby się zanurzał. Jakoś mniej więcej szło dosyć powoli. Nazbierałam pół wiaderka. Wiaderko okazało się dziurawe, już je odłożyłam na miejsce. Ale mi wystarczyło, żebym się umyła, więc jestem czyściutka i pachnąca znowu do jutra. No i teraz zaparzyłam sobie już makaron. Tu mam właśnie ten taki w kształcie ryżu, który się szybko gotuje. Do tego mam puszkę sardynek. Sardynki były w promocji. Dorzucę trochę majonezu, czekolada, a na deser to jabłuszko, które przytargałam z ostatniego sklepu. Czerwone, piękne i pachnące, mnóstwo potasu, jeszcze parę innych minerałów. Mam nadzieję, że będzie się spało dobrze. Nie ma za bardzo jakichś owadów, komarów w ogóle, tylko te takie muszki, które latają przed nosem, ale one są w nocy raczej nieaktywne, więc zaraz powinien być spokój. Prognoza pogody zapowiadała dziś deszcz, ale dopiero o 21, a jest godzina 16:30. No i właśnie zaczęło lać. Szlak prowadzi tam w gąszczu, kompletnie zarośnięty paprocie, pokrzywy, no tak jak zwykle. Nie da się tam iść, więc obchodzę laskiem. O, za mną las. No spróbuję się tam wbić, bo wieś jest 200 metrów stąd, tylko jak zwykle dojście do wsi dawno nieużywane. A na szczycie Skradzkiego Wrchu jest wiata i mogłabym tam przeczekać, tylko że najpierw muszę tam dojść. Przestało padać, jestem na szczycie, podejście było ostre, ale jaka tu jest fajna chatka. O, można się w środku schronić, są otwarte drzwi, nie ma łóżek, ale jest to loft na górze, można się wdrapać po drabinie i tam się kimnąć, ale ja chcę się jeszcze dzisiaj dostać do Skradu, zrobić resupply i zejść nad wodospad, więc tu nie zostaję, ale fajnie, fajnie tu jest.
Jak widzicie, jestem w kanionie. Tu właśnie chciałam biwakować. Tak to jest, jak się nie studiuje mapy, to za bardzo nie rozwije namiotu. Ale bardzo bym się chciała wykąpać właśnie tam, tylko że nie da się tam zejść. No więc idę dalej, ale jest tu cudownie, pięknie. Tak to ja. To mój cień w zasadzie na tle tej wspaniałej jaskini. Szukałam jakiejś wiatki w tym kanionie. Owszem jest, ale taka malutka i bardzo na widoku. A potem patrzę, taka super jaskinia. Jest bardzo długa, już byłam tam dalej w środku. Jest owszem sala, tylko wszędzie kapie. Ale jest jedno miejsce, w którym jest taki duży głaz. Tam akurat nie kapie. I wygląda na to, że spełni się moje marzenie o noclegu w jaskini. Bo jeszcze nigdy nie spałam w jaskini, a dziś ma w nocy padać. Mi się wcale nie uśmiecha. Gdzieś tu na widoku i jeszcze w deszczu rozbijać namiot. Więc mam zamiar kimnąć się właśnie w tej pięknej jaskini. Jest naprawdę super przestronna, długa i z pięknym widokiem na kanion. Prawda, że ładny widok. Taka dżungla jurajska. Piękny las, cicho, spokój, żadnych ludzi. Przypomina mi się jedna z moich ulubionych książek Williama Goldinga, Spadkobiercy, o grupie neandertalczyków, którzy przeżywają konfrontację z Homo sapiens i źle się to dla nich kończy. Ale oni właśnie mieszkają w takiej jaskini, w takim dzikim miejscu i tak sobie żyją wspaniale. Wszyscy nasi przodkowie mieszkali właśnie w takich miejscach, więc myślę, że dzisiaj powrót do korzeni jest właściwym rozwiązaniem. Oby nie padało aż tak, żeby jaskinia przeciekła. Niewiele tutaj zobaczycie, ale to właśnie moja skała już z moim legowiskiem. Tu pod ścianą rzeczy pochowam je, żeby coś nie nakapało. Tutaj mamy sklepienie. No fantastyczna jaskinia. Magiczna miejscówka. Nocleg w jaskini udany, chociaż budziłam się trochę po to. Albo jakieś krople padały, albo jakieś skały odpadały i stukały w kanionie. No i była burza gdzieś o 4 nad ranem się rozpętała. No ale ja tylko widziałam przez otwór jaskini, jak się błyska. No i dość porządnie wlało, jeszcze wciąż kapie z drzew, bo nie ma wiatru, jest niesamowicie wilgotno, takie chmury wpełzają do kanionu. Teraz jestem już właściwie powyżej kanionu, właśnie wychodzę już szlakiem dookoła tego strumienia, który tworzy kanion. Jest tu piękny las, naprawdę piękny. Pomyśleć, że przed neolitem cała ziemia tak wyglądała dziko i tylko gdzieś w jakichś jaskiniach czaili się ludzie. A potem przyszedł neolit, ta cała płaska część Chorwacji między innymi, którą przeszłam na początku, została skolonizowana, las wycięto i odtąd panuje tam rolnictwo, a tutaj wciąż jest las. Ale to wyjątkowa sytuacja. Ale parno niesamowicie. A no i jeszcze mysz. O tym trzeba zawsze pamiętać, żeby śpiąc bez namiotu pochować wszystkie rzeczy. Mam na myśli jedzenie. Wszystko pochowałam. Zapomniałam o chipsach. No i mysz dobrała mi się do chipsów. No to jest właśnie leave no trace, żeby tego nie robić. Nauczka na przyszłość. Oczywiście. Ale dużo nie zjadła, to głównie zjadła plastik. Więc pewnie będzie ją dziś bolał brzuch. A mnie pewnie nogi, bo mam znowu dużo do przejścia. Planuję 34 km, to nie jest aż tak dużo, ale po drodze wielkie góry, ale na końcu czeka na mnie wiata i źródło rzeki Kupy, więc no jest do czego dążyć. Och, jaki piękny strumyk. Zobaczcie. Super.
Męczę się bezścieżkowo, znaki ledwo widoczne, bardzo stare, może z lat 90., czyli mają 30 lat, może z 80. Bardzo dziko. Właśnie natknęłam się na odchody niedźwiedzia. W tych górach są niedźwiedzie, takie jak u nas, brunatne, zwyczajne, że tak powiem, w Europie. A dosyć świeże te odchody. Wyglądają na takie no maksymalnie dwudniowe. Co robią leśnicy w Chorwacji ze ściętym drewnem? No walą prosto na szlak. No bo co ich to obchodzi? Tak tymi szlakami nikt nie chodzi. Oni są mili, zawsze mówią dzień dobry, ale to co robią na szlakach to jest masakra. Kolejny dzień na szlaku. Rozpoczęłam od ugrzęźnięcia w krzakach. No znowu stary szlak, który już dawno nie istnieje. Nie wiem, czy to jest to, czy gdzieś indziej. Znaków żadnych nie było. No i wszystko jest zarośnięte. Bardzo trudno jest się tu przebić. A wieś jest 100 metrów stąd już. Czasami zastanawiam się, czy autorzy szlaku są przy zdrowych zmysłach. A może nigdy nie byli na długim dystansie i myślą, że przedzieranie się przez chaszcze to jest coś fajnego. No w każdym razie znowu pokrzywy, łopiany i wszystko to. Szlak gdzieś niby jest na górze. Tym razem to jest nieoficjalny szlak, tylko ten CLDT. Mogłam chyba spróbować wejść po tamtej górze, bo skarpie, bo no, będzie ciężko. Ja stoję na drzewie, dlatego jesteśmy wyżej. Dlatego widzicie, bo tak to te rośliny sięgają ponad moją głowę. No szlak się poprawił. Zawsze tak jest. Trochę jest tego darcia przez krzaki, trochę szlaku, a potem przyjemna leśna droga, serpentyny przez las. A teraz czeka mnie znowu kawałek szlaku, ale mam nadzieję, że będzie trochę lepszy, bo szlaki prowadzące na szczyty zawsze są w lepszym stanie. A teraz czeka mnie podejście na 1500 metrów. Tu już otaczają mnie właśnie takie większe góry, jest taka polanka. Chatka jest też zamknięta oczywiście. 2 osoby łowią motyle. No i widać, że już nadchodzi weekend, ale będzie to weekend deszczowy. Więc chcę się streścić z tym wspinaniem i przejść jeszcze dziś kawałek. Tak, a najpierw lunch. Muszę coś zjeść z tych zapasów, które kupiłam po drodze. Dzisiaj byłam w sklepie. Mam świeże bułeczki, mam znowu pełno owoców, które ważą tonę. Teraz machnę sobie 2 morele. No i będzie kanapka z serem żółtym, także doda mi to energii na to podejście mordercze. Tak się właśnie prezentuje mój lunch. No i jeszcze suszenie skarpetek. No bo niestety ten buszłak sprawił, że znowu mi przemokły buty. No właśnie, to prawda są bez wkładek, bo wkładki były niewygodne w tych butach. Raczej buty były niewygodne bardzo, dopóki nie wyjęłam wkładek, a teraz są tylko trochę niewygodne. Więc wkładka nie nasiąka, bo jej nie ma, ale i tak są mokre. A to mój widok. (1506 metrów, szczyt Śnieżnika.
29 dni i pierwszy naprawdę wspaniały widok. Wszystkie wapienne góry dookoła, mały deszczyk się czai, ale najcudowniejszy widok jest z tamtej strony. Widać morze. Kompletnie się tego widoku nie spodziewałam. Myślałam, że dopiero dalej zobaczę morze, ale to właśnie jest Adriatyk, Morze Śródziemne. Będę jeszcze wędrować całkiem niedaleko, bliżej wybrzeża, kiedy będę już wracać z półwyspu Istria, na którym szlak robi dużą pętlę. To jest właśnie tamten półwysep na końcu, to jest Istria, tam jest najbardziej na zachód wysunięty punkt szlaku i teraz właśnie tam wybieram się, a potem będę nawracać i tam daleko w kierunku południowym już. A teraz na dół. Muszę zejść do schroniska, wziąć wodę i lecę do wiaty. Chwilkę tylko uszłam i znowu coś ciekawego. Ta przełęcz, na której teraz stoję, nazywa się Rimska Wrata, czyli przełęcz rzymska. Prowadzi przez nią stara droga, to właśnie jest rzymska droga, która była używana w starożytności i jak to bywa z tymi rzymskimi drogami, jest w doskonałym stanie. I jeszcze jedna rzecz, tutaj na słupku mamy znak Via Adriatica, innego długiego szlaku, który prowadzi przez góry Chorwacji wzdłuż wybrzeża, więc pewnie będziemy się jeszcze nie raz spotykać. Tak się zaaferowałam nabieraniem wody w schronisku, że zapomniałam o tym, że 100 metrów za schroniskiem wypada 1000 kilometrów. To jest w rzeczywistości 1500, bo zapomniałam, ale nie szkodzi, grunt, że jest ten 1029 dni i 1000 kilometrów, to zdaje mi się nie jest zły wynik, wziąwszy pod uwagę upalne temperatury i przewyższenia. Dziś jest cudowny dzień, właśnie jest w miarę chłodno, jest tylko 20 parę, także spoko, mam wodę, idę biwakować i rozpoczynam kolejny 1000, bo to przecież nie jest jeszcze koniec. Dobiłam na nocleg, tu właśnie jest wiata. Okazała się całkiem przestronna, nawet w środku jest woda. Obok zamkniętego domku myśliwskiego. No myślę, że będzie w porządku. Lecę tam gdzieś w dół, panorama, no taka jak wczoraj, podobna. Tak naprawdę problemy na tym szlaku z wodą dopiero się zaczną, ale już trzeba nosić te 20-30 km. Dzisiaj trzeba było nawet zejść. Źródło jest fajne. O, właśnie tutaj płynie woda, pokażę Wam. Ale teraz właśnie czeka mnie powrót na górę, na szlak, bo dalej nie ma już niestety więcej wody. Dopiero jutro w miasteczku, czy raczej wiosce.
Wszędzie tutaj są lasy bukowe, ale większość jest regularnie wycinana i nie ma zbyt wielu starych drzew. A tutaj jest piękny okaz buka, który ma około 200 lat, tak się przewiduje. No i jest ogromny, góruje tutaj na wzgórzu. Tu jest tablica informacyjna, ławeczka. No i buk po chorwacku nazywa się bukwa, jest rodzaju żeńskiego, dlatego tutaj jest napisane, że ten buk jest królową lasu. Ale mam szczęście w życiu. Najpierw zobaczcie, jak leje. Właśnie minutę przed deszczem tu doszłam. Burza idzie mega. Doszłam do kolejnej chatki łowieckiej, a tutaj jest piątek, więc jest impreza. Ale nie wyprosili mnie absolutnie, powiedzieli, że mogę spokojnie spać tutaj pod wiatą, a wiata jest całkiem fajna. No i jeszcze mam jedzenie, zobaczcie, co dostałam. Zapytano, czy nie jestem czasem wegetarianką, ale nie. Kotlecik, bułeczka, pasta paprykowa i pieczone warzywa, to jest po prostu hit. A tutaj jest chatka i mega deszcz. Ale leje straszliwie. O! Nie jestem aż tak zdesperowana, żeby wstawać i iść w tę pogodę. Na pewno szlakiem płynie rzeka. Całą noc siąpił chyba taki drobny deszczyk, ale właśnie kiedy powinnam wstawać, zaczęło straszliwie lać. No i jestem w tej fajnej wiacie i mam zamiar to przeczekać. Jednak sprawdziła się ta oryginalna prognoza pogody, w której miało lać bardzo. No i w każdym razie powinno o pierwszej przestać padać. No więc się zbiorę na tą godzinę pierwszą. A teraz sobie posiedzę w moim cieplutkim śpiworku, w mojej kamizelce i będę patrzeć, jak leje. Ale to oznacza, że nie dojdę dziś do schroniska i nie będzie prysznica. Ale może inna wiata. No zobaczymy. A, noc była taka trochę nerwowa, bo miałam do czynienia z okropną myszą. Były tu dwie myszy. Ja najpierw spałam na podłodze, bo była impreza, dopiero potem się przeniosłam tutaj na ławkę. No i te myszy chciały dobrać się do jedzenia, które mam w plecaku schowane i wyobraźcie sobie, że jedna mysz wlazła, pomimo tego, że plecak był zakręcony. No, pierwszy raz widzę, żeby mysz pokonała roll top closure. Normalny plecak to jak ma taki odchód, to spokojnie mysz wejdzie, ale roll top nie powinna. Za słabo widocznie zakręciłam. Teraz jest na amen zakręcone i już drugi raz nie weszła, ale te myszy tutaj i podobno jest dużo przypadków tej takiej choroby, którą się dostaje od myszy, gorączki mysiej, tak to tu nazywają. No nie fajnie, nie fajnie. No ale cóż zrobić? Fajnie być pod dachem w czasie deszczu.